Ty jak myślisz, dlaczego Polska jest taka popularna dla ludzi z Uzbekistanu? Dlaczego tak dużo osób się tu przeprowadza? Eee, Chcę, żeby była miła czy szczera? Szczera. Tak, ja pomyślałam, kurczę, takie małe są drogi, ale jakie jest to miasto, to nie jest Europa. Pomyślałam, dobra, sobie pobieram Tindera albo Badu Mhm. i znajdę tam ludzi, którzy mówią tylko po polsku. Tinder, praca w Polsce i chodzić do kina na bajki. W banku, mama też była w banku, chciała powiedzieć, no dziękuję bardzo i mówiła smacznego, smacznego, żeby pokazać nie różnicy, jakie mamy wspólne rzeczy, bo każdy wie różnice, a nie każdy daje uwagi na wspólne, co mamy wspólne. Czyli jakie No jest tak. najlepsze uzbeckie danie? Co powinny takie osoby robić, żeby właśnie nauczyć się polskiego do takiego poziomu dobrego jak ty? Kochani, witam was w kolejnym odcinku naszego podcastu, w którym rozmawiamy z osobami, które nauczyły się z sukcesem polskiego, tak jak Madin. Siema Madin. Cześć Kamil. Madin, jak ty w ogóle trafiłaś do Polski? Jak długo mieszkasz w Polsce? Mieszkam w Polsce 8 lat i trafiłam tutaj, że rodzina decydowała, że muszę przyjechać i studiować w Polsce. Okej. To nie jest moja decyzja, to jest rodziny. Tak ma być. Okej, czyli twoja rodzina. No ale no i jak tam w Polsce? Podoba ci się w Polsce? W Polsce mi się bardzo podoba. Mm, Kocham Polskę. No to powiem tak, kiedy jadę do Uzbekistanu, to jest wiadomo, że to jest mój kraj. Pierwszy wychodzę ze samolotu, czuję, że w końcu Uzbekistan. A później, kiedy wróciłam po 2 latach, w sensie już mieszkam w Polsce 2 lata, później wróciłam znowu z Uzbekistanu do Polski. Kiedy wyjeżdżam z lotniska na ten Warszawa Centrum, myślę, w końcu Warszawa. W końcu Warszawa. Okej, no właśnie, No tak, to chyba jest jak drugi dom. nie wspomnieliśmy na początku, że ty jesteś z Uzbekistanu, tak? Tak. Jesteś Uzbeczką. Ale ogólnie zanim przeprowadziłaś się do Polski, to co wtedy myślałaś o Polsce? W ogóle nie wiedziałam, że Polska jest. W ogóle nie wiedziałeś, że istnieje Polska. No i No to, jak przyjechałaś pierwszy raz do Warszawy, to pamiętasz? Jak tam? tak, pamiętam jak dzisiaj. Em, Pomyślałam, o kurczę, jakie małe są drogi. Małe? Droga. Tak, ja pomyślałam, kurczę, takie małe są drogi, ale jakie jest to miasto, to nie jest Europa. Okej, Tak, że myślałaś, że będzie większe, tak? no tak, myślałam, że drogi są będzie większe, że będzie lepsze niż Uzbekistan, że myślałam, że coś tam fantastycznego będę się dzieło. Okej. Zanim przejdziemy dalej, mam do ciebie jedną małą prośbę. Jeśli podoba ci się to, co tworzę, uczysz się polskiego i chcesz wesprzeć mój projekt Polish with Kamil, zapraszam cię na mój Patreon. Znajdziesz tam dodatkowe materiały do nauki polskiego, weekly podcast, ćwiczenia i wiele więcej. A jeśli jesteś z Polski i lubisz oglądać moje rozmowy, możesz wesprzeć mnie też na Patreonie. Każda cegiełka naprawdę pomoże mi rozwijać ten projekt i dzięki temu będę mógł publikować rozmowy jak ta częściej. Bardzo dziękuję za twoje wsparcie. Kamil. Czyli się zaskoczyłaś. Tak, to nie było, że wow, Polska, to było, że ach, tak. Tak? Czekałam lepszego, tak było. Okej. Ale później podróżując w inne kraje Europy, zrozumiałam, że to jest norma, to jest lepsze niż Europa. Nie lepszy kraj niż inne państwo Europy. Tak, Okej. zmieniła zdanie. Tak. Bo S- s- ponieważ w Uzbekistanie pasy u nas minimum 4 pasy w drodze, jak trasa. Okej. Nawet A to... w sensie zwykła droga, no to jest jak zwykła droga, tam jest najmniejszy pas to 2. Takie małe drogi są po dwa, w sensie 4, nie? Mhm. A jeżeli jest zwykła droga, to jest jak idziesz z centrum, no to jest z tej strony jest 4 pasy
i z tej strony jest 4 pasy na 4 samochody. Mhm. I Dlatego jak, ja byłam przyzwyczajona, że drogi są szerokie, nie? a jak trafiłaś do Polski, to ty już umiałaś wtedy mówić po polsku, czy uczyłaś się dopiero na miejscu? Uczyłam się na miejscu. Kiedy trafiłam do Polski, nawet nie wiedziałam polskiego, angielskiego i rosyjskiego. Okej, czyli nawet ty nie znałaś rosyjskiego też, czyli Ale uczyłaś się od nie, zera, można powiedzieć. tak, nie od zera. Rosyjski taki 50%. A mieszkałam tutaj dziewczyną z Ukrainy, z Białorusi. No to tam musiałam gadać po rosyjsku, no to tak uczyłam się. Okej. Praktykowałam swój rosyjski. Mhm. No a w jaki sposób właśnie, chciałem zapytać o polski. W jaki sposób uczyłaś się polskiego? Ile zajęło ci No nauczenie się tak, polskiego? zajęło mi nie wiem ile. Dalej się uczę cały czas, ponieważ nie miałam żadnego kursu, nie chodziłam żadnego kursu, lekcji, tylko co zrobiłam? No, pierwsze poszłam do pracy i zrozumiałam, że potrzebuję polski język, żeby osiągnąć czegoś tutaj. I zaczęłam co? No, nie mogę iść do studia polskiego, no to ponieważ nie znam polski i też nie miałam nikogo. Pomyślałam, dobra, sobie pobieram Tindera albo Badu Mhm. i znajdę tam ludzi, którzy mówią tylko po polsku. I Okej. zaczęłam pisać, że ja nie szukam chłopaka, że if you are open-minded and you are looking for friends, then let's meet up, like catch up. No tak. I Czyli mówiłam, że chcę nauczyć się polskiego, ale ty musisz mówić mi tylko po polsku, ponieważ ja nie umiem też angielski. No tak, no. nauka przez Tindera. Tak. I tam był jeden chłopak, chyba ja się podobałam jemu, bo on spędzał czas, dał z siebie dużo, że siedział obok mnie i nie mogliśmy po prostu rozmawiać. On tylko tłumaczył przez tłumacz, że pisał coś polskiego i pokazywał po rosyjsku. Tak rozmawialiśmy, tylko tak rozmawialiśmy, nie? Okej. Czy No tak. macie wskazówkę, jak możecie nauczyć się polskiego? Tak. Jaka aplikacja najlepsza do nauki języka polskiego? Często jest to pytanie, nie? Czy Duolingo, czy coś, to Ej, widzicie, no. musicie Tindera pobrać. Teraz jest Tinder, ale w tamte czasy jeszcze nie był popularny Tinder, był popularny Badu. 2017-18 rok Badu. No to w Badu był lepszy ludzi, chyba teraz też jest, nie wiem, jak to jest w Badu działa czy nie działa. A w Tinderze to jest takie ludzie siedzą, że które mają cel, że tylko nie uczyć, nie poznać ludzi, no to wiadomo. Wiadomo. No dobra, ale tak na poważnie. No, bo oprócz tego Tindera, to musiałaś jeszcze w jakiś sposób No się uczyć. tak, i chodziłam do pracy i tam też pytałam ludzi, żeby mówili do mnie tylko po polsku. Ale tam dziewczyny nie chcieli mówić po polsku. Nie Nie chcieli? chcieli, nie chcieli, bo nie chcieli mi pomóc, nie? Ale ja tak posłuchałam, że wiesz, chcesz bardzo się uczyć polskiego, no to cały czas miałam uszy u nich gdzieś tam, Okej. żeby Cały czas gdzieś tam słuchałaś, miałam tak? uszy takie jak słon, że musiałam słyszeć. Uszy jak słoń. Tak, E, no dobra, czyli można powiedzieć, że po prostu rzuciłaś się na głęboką wodę, tak? no, Poszłaś do pracy z Polakami, otaczałaś się tym językiem i w taki sposób, tak? Po tak. prostu uczyłaś się polskiego. Okej, Tylko ale przez to. No. Mhm. Ale mówisz teraz już, jesteś tutaj 8 lat, tak? Ale mówisz już bardzo dobrze po polsku, więc co, taka metoda jak najbardziej skuteczna. Tak, działa. A miałaś jakieś właśnie śmieszne sytuacje, na przykład z językiem polskim, jak jeszcze wtedy Ja nie nie miałam, umiałaś go? ale ponieważ moja rodzina też mieszka tutaj, mama też nie umie mówić, trochę teraz umie, ale kiedy ona przyjechała do Polski, no to wiadomo, tata miał taką restaurację i ona tam pracowała, tylko znała tylko 3 słowa: dzień dobry, dziękuję i smacznego, ponieważ to jest restauracja, nie? Trzeba mówić dzień dobry, dziękuję i smacznego, kiedy podajesz jedzenie. Mm, No i mama, kiedy cross the road, jak to było?
Jeszcze raz? Cross the road? Cross, yes, cross the Ok. road. Przeszła przez drogę? Przeszła, no tak, tak. Kiedy przeszła przez drogę, no to samochody hamowali. Ona chciała powiedzieć dziękuję, ona powiedziała dzień dobry, dzień dobry. No, więc chciała powiedzieć dziękuję, dziękuję, a ona dzień dobry i przeszła. Dzień dobry, dzień A dobry. później w banku, mama też była w banku, chciała powiedzieć mm, no dziękuję bardzo i mówiła smacznego, smacznego. Okej. Co teraz mama Super. mówi po polsku? Teraz trochę mówi, trochę rozumie, ale jest trzeba pracować, Jeszcze ponieważ trzeba. ona nie ma kontaktu teraz z ludźmi, którzy mówią po polsku, dlatego tylko na razie siostra uczy mam. Okej. No ale właśnie a propos, ja widziałem twoją mamę, bo ty prowadzisz konto, tak? 2 konta w Tak, social mediach i po polsku i po uzbecku, tak? tak, po angielsku I, też. i pokazujesz swoje życie w Polsce. Widziałem chyba jak mama robi gołąbki czy coś takiego. Tak, tak, tak. Mama robiła i ona w ogóle lubi spróbować różne em, jedzenie z różnych państw, miast i mama lubi w ogóle pierogi. Ona kocha pierogi. Okej. I cały czas mówi, że pierogi muszą jeść te pierogi. A ty lubisz polskie jedzenie? Tak, pierogi to jest moje ulubione. I rosół. No właśnie widziałem teraz, że gotowałaś rosół ostatnio też. Tak, ale to jest takie nie 100% rosół wyszła. Taki polsko-uzbecki. Polsko-uzbecki, tak. Zawsze Polsko-uzbecki. coś tam miks. Jak długo prowadzisz już swój kanał i co pokazujesz na tym kanale? Dla ludzi, którzy Em, nie wiedzą. Prowadzi już 2 lata. Pokazuje życie w Polsce uzbeczki i jeszcze Uzbekistan. Kiedy jadę, że jaka jest życie w Uzbekistanie, jak ludzie żyją. Nie bez filtrów, nie? Prawdziwe życie. Jak Uzbecy żyją, na przykład w Taszkencie, w Chorezmie, ja jestem z Chorezma. Taszkent to jest stolica, Chorezm to jest jak Kraków, Gdańsk, takie miasta historyczne. Mówią, że Chiwa to jest muzeum nad otwartym niebem. Ludzie żyją tak samo, jak żyli 1000 lat temu. Okej. No, historia jest bardzo mm, mocna, bo Chorezm, ziemia była ponad do Indii. Nawet jeżeli zobaczysz, byłaś restaurację hinduską, tam są chleb mają, nie? Chleb jest bardzo podobny do uzbecki, dlatego oni mają biryani, to jest podobne do plow. Plow. Jadłaś kiedyś uzbeckie danie? Chyba nie, chyba nie. Nie, no to musisz, no to musisz. No to zapraszam cię do uzbeckiej restauracji. Mieszkasz Ty, w Warszawie? tak? No to zapraszam cię do uzbeckiej restauracji, spróbujesz. A ty masz uzbecką restaurację, twoja rodzina, tak? Nie, ja nie mam, ale są uzbeckie restauracje tutaj. Dobra. To idziemy do uzbeckiej restauracji, to nagramy rolkę. Kiedy? Kiedy? Muszę mówić. Musimy się umówić na uzbecką restaurację. Tak, no to E, spróbujesz. Okej. No a jeśli, bo ty to nagrywasz, na przykład rzeczy, które nagrywasz o Uzbekistanie, nagrywasz na polskim koncie, oglądają cię Polacy? Tak, 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 Polacy. Tylko po polsku. Tylko po Właśnie, polsku. żeby pokazać nie różnicy, jakie mamy wspólne rzeczy. Bo każdy wie różnice, a nie każdy daje uwagi na wspólne, co mamy wspólne. Co nas em, Co nas łączy? łączy, co nas łączy. Tak. Okej, super. Nawet w religii, ktoś mówi, że o religii, mówię też o religiach, też katolicki i muzułmańskie religie też jest bardzo podobne. Jeżeli będziemy zobaczyć na dole, to jest Adam i Ewa, każdy ma, tak? To jest jedna. Dlatego każdy mówi, że to jest chrześcijański, katolicki, muzułmański, każdy różni, ale nikt nie mówi, skąd to w ogóle się przyszedł, tak? Bo mamy jeden Bóg i jeden Adam i Ewa. I my też mamy. I u nas też mówione, że napisane nawet Jezus u nas na Biblii, nie na Biblii, e, W Koranie. w Koranie nawet napisane, nie? Każdy mówi o różnicy, ale nikt nie mówi, co nas łączy. Okej, Staram się, żeby pokazać, że mamy dużo wspólnych rzeczy.
To Nawet w bardzo charyzmie, ciekawe. znasz Anna German? Mm, Coś mi to mówi. Mm, Ona śpiewa mhm, folk. mhm. No to Anna German jest z mojego miasta, Urgęcz. O, o, to ciekawe. I u nas też jest katolicki ten kościół. Katolicki Kościół. Tak. A jakie są jeszcze właśnie takie, tak jak mówiłaś, nie? Nie to, co nas dzieli, tylko to, co nas łączy, takie podobieństwa. Jakie są jeszcze dla ciebie podobieństwa takie, jeśli chodzi o Polskę i o Uzbekistan? O kulturę, u ludzi, właśnie może o Kultura, jedzenie? na przykład rozmawiałam, mam znajomych, otworzyli mi temat, komentarze, że o posiak, o wesele, wszystko, nie? Że kultura to też jest kultura. I mówiłam, że posiak wnosi mąż, bla, bla, bla. Mówiłam o wszystkie kultury, jak u nas tradycja wesele prowadzą. A tak dużo osób napisali i nawet moi znajomi powiedzieli, że kiedyś u nas też posiak wnosił mąż, że męż robił wszystko, męż był taki i teraz cywilizacja trochę się zmieniło i czas też się zmienił. Teraz tą tradycję nie praktykują w Polsce, a u nas stali praktykują, nie? I na przykład pirogi, zwykle pirogi, nawet jedzenie, u nas nie odpowiada nam na cały Uzbekistan, ponieważ u nas 12 miast jest i 12 miasta mają 12 kultury i 12 rodzajów jedzenia. Mogę odpowiedzieć tylko z charyzmą Urgęć, ponieważ my mamy bardzo dużo wspólnych. Na przykład Anna German mieszkał i duży mamy też, kiedy chronią umarłych, kto to jest? Ten, to jest tak. Jeszcze raz, jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Na przykład ktoś umiera i schowasz go i idziesz do tego miejsca, żeby odwiedzić ludzi. Cmentarz. Cmentarz. Mamy bardzo duży polski cmentarz właśnie w Oriencie. Tak. Okej, okej. I może od was przyszedł. Mamy też ruskie pirogi, ale tylko tam w środku nie ma sera, tylko potato, kartofle. O, Tylko do ziemniaki, środka. tylko ziemniaki. Tak, Tylko ziemniaki, tylko albo ziemniaki, kartofle. tak. No, Tak, tak, okej, tak. okej, tylko Tylko ziemniaki. ziemniaki. Okej. I mamy też bardzo duże podobne danie też, jak golonki, a to nie był golonki polskie, to był golonki uzbeckie. Mama gotowała golonki uzbeckie, nie polskie. Okej. Czyli jakie No jest tak. najlepsze uzbeckie danie, które trzeba zjeść? Wiadomo, to jest plow. Zawsze Mhm. musisz to spróbować, ponieważ kiedy mamy wesele, jest plow. Kiedy ktoś umiera, plow. Kiedy ktoś urodzi się, plow. Kiedy ktoś, no, jakieś urodziny, plow. Jeżeli ktoś, jakiś specjalny gość przyjdzie do domu, plow. A Okej. jeżeli ktoś idzie do innego kraju, już idzie z domu, plow. No to jest plow. To w Polsce mamy, to się nazywa, jest taki mem właśnie, że nie wiem, czy znasz Devolaj. Nie, co to jest? Devolaj to jest taki właśnie jakby kotlet, powiedzmy, i w środku jest też ser żółty i on właśnie tak jak ty mówisz, on jest zawsze na pogrzebie, na weselu, na A, chrzcinach, na komunii. Devolaj. Taki dziękuję. devolaj. Właśnie Y, robię też taki content, że ktoś umiera, plow. I teraz mam ideę contentu. są takie memy. Wrzucimy tutaj w montażu, musisz potem zobaczyć. Devolaj, to jest polski plow. Devolaj. Mhm. Taki kotlet, który towarzyszy ci jakby zawsze. Tam na pogrzebie, na ślubie, na Dewolaj, komunii, na chrzcinach. napiszę to. Dewolaj. Dewolaj, tak? Dewolaj. No właśnie, a jaki masz odzew na twoim Instagramie? Czy oglądają ciebie Polacy? Czy to są osoby na przykład z Uzbekistanu, które są ciekawe, jak to wygląda w Polsce? Jak to wygląda u ciebie? Jeżeli chodzi o polski content, no to 100%, 99% to są Polacy. 100%. I tam są Uzbecy, który rozumie polski też. To jest 1%. Jeżeli wyjdzie ten 1%, nie? Mhm. No i jaki masz odzew od Polaków na temat twojego kontentu? Wszyscy piszą, że fajny content, ale wiadomo, że ja jestem taka osoba, że ja lubię perfekcyjność i nie jestem zadowolona cały czas, że
coś brakuje. Nie jest 100%. Coś trzeba zmienić, albo coś trzeba dodać. Co brakuje? Ja cały czas pytam od ludzi, co brakuje, co chcecie. I oni mówią, że więcej trzeba dać o kulturę, nie? Oni lubią, kiedy mówię o kulturze, różnicy albo podobieństw, jaka mamy tradycja. Wszyscy kochają. Czyli jesteś, można powiedzieć, jesteś ambasadorką Uzbekistanu w Polsce. Czy mogę tak powiedzieć? Oni sami mogą napisać w komentarzu może, nie? Czy tak myślą, czy nie? A jest dużo osób z Uzbekistanu w Polsce? Jest dużo Uzbeków? W tej chwili bardzo duży. W tej chwili bardzo duży, bo ponieważ nawet kiedy zamawiam taksówkę, no to Uzbeki przyjeżdżają, nie? A Okej. wcześniej, na przykład można powiedzieć o procentach. Kiedy studiowałam w moich studiach, ja byłam pierwsza i jedyna Uzbeczka w moich studiach. Mhm. A kiedy chciałam już graduation, no to byłam na tym recepcji i tam siedzą, tam tyle Uzbeków w kolejce siedzieli. Mhm. No to A, wtedy zrozumiałam, że dużo Uzbeków są już. to jak myślisz, dlaczego Polska jest taka popularna dla ludzi z Uzbekistanu? Dlaczego tak dużo osób się tu przeprowadza? Chcę, żeby była miła czy szczera? Szczera. Szczere, no to był łatwiejszy dostać wizę, pierwsze. Teraz nie. Teraz nie. Była tak. To jest łatwiejszy sposób dostać Schengen wizę, to było tak. To jest szczere. A jeżeli mówię o mile, tak mile, że dlaczego Polska, no to jest podobny język do rosyjskiego. Łatwo się uczyć, łatwo się komunikować, już trochę znasz. Jeżeli znasz rosyjski, no to można trochę już iść w stronę Polski łatwiej, nie? Mhm. Dlatego Polska. Okej. Ale pierwsze to jest odpowiedź, nie? Ale teraz nie. Teraz jest najcięższy Polska dostać wizy, ponieważ dużo ludzi dostawali wizy na studia, na inne coś i nie pracowali w swoją pracę, nie studiowali w swoim studiach, tylko dostali ten wizy, żeby podróżować, wiadomo, nie, w Europę, albo Okej. pojechać do innych państw. Mhm. Mhm. A teraz to jest najcięższy, jak dostać wizę. No Okej. to jest Okej. dobrze. To jest też dobrze. Mhm. Plus. Mhm. Mhm. A jeśli nas oglądają jakieś osoby właśnie, które zapewne znają język polski, ale nie tak dobrze jeszcze jak ty. I na przykład Mhm. osoby, które chciałyby się nauczyć polskiego, na przykład może są z Uzbekistanu też, tak? I uczą się polskiego. To jakie takie wskazówki dla nich byś dała? Co powinny takie osoby robić, żeby właśnie nauczyć się polskiego do takiego poziomu dobrego jak ty? Najłatwiejszy sposób to jest, jak powiedziałam już w poprzednim, i drugi najłatwiejszy, jeżeli nie mają szansy znaleźć kolegi albo koleżanek Polaków. Drugi najłatwiejszy sposób to jest oglądanie filmu. Tyle. Oglądasz Film, jakieś filmy po polsku? ja tylko oglądam po polsku. Ja teraz mam problem z angielskim. Kiedy oglądam film po angielsku, nie rozumiem i mówię, weź, zmień ten język po polsku. Musisz polskie napisy włączyć na filmach po angielsku. Tak, tak, tak. Co teraz oglądasz? Możesz coś polecić? Może na E, YouTubie coś oglądasz, na Netflixie? Nie, Co? na Netflixie też, na YouTubie też, po prostu lubimy często chodzić na filmy, na kinofilmy. Co dają na filmach, no to oglądam. Byliśmy teraz przedwczoraj w filmu Kozak, ten kartun jest. Male, ale wielki kozak. Polecam. To jest Bajka. motywacyjny, bajka. My Bajka. lubimy bajkę, moja siostra ma, ale to jest super, super bajka. No to niech oni, Mała wielka koza. Mhm. tak, takie motywacyjne, nie? Ale polecam, żeby chodzić na bajki. I szybciej się uciesz. Później iść do filmu. Czyli Tinder, praca w Polsce i chodzić do kina na bajki. No właśnie, ale widziałem też, że twoją siostrę, tak? Że też uczysz ty siostrę polskiego, czy siostra ciebie już bardziej? Bo siostra urodziła się w Polsce? Tak, siostra urodziła się w Polsce, ona mnie uczy. Czasami Czyli, pytam, co to jest. Jak to powiedzieć po polsku? mm, czyli siostra już mówi perfekcyjnie po polsku. Tak, ona w ogóle nie ma akcentu.
w ogóle. I ona jest taka, włosy mają żółte, nie wiem dlaczego. Ona chyba urodziła się w Polsce, dlatego pogoda. Chyba tak. Chyba tak. I ona perfekcyjnie mówi i wszyscy myślą, że ona jest moja córka, ponieważ mamy różnicę 20 lat. Mówię wszystkim, ona nie jest moja córka, jestem wolna. Okej. No, wszyscy mówią, że ona moja córka i ponieważ ona ma żółte włosy, ponieważ ona myślą, że no, od Polaka urodziła mnie. Dziękuję Ci bardzo, Madin, za dzisiaj. Wszystkie linki do Madin znajdziecie w opisie. Obserwujcie, Dziękuję. followujcie, komentujcie i do następnego. Ciao. Dziękuję.